Gdy bohater dzisiejszego odcinka został zaprezentowany światu w 2017 roku, to wzbudził nie lada sensację. I wcale nie dlatego, że miał 370 koni mechanicznych pod maską i przyspieszał do setki w niespełna 5 sekund. I nie dlatego, że miał stały napęd na 4 koła i był w stanie pojechać maksymalnie 270 km na godzinę. I nie dlatego, że łączył to wszystko w czterodrzwiowym nadwoziu z dużym bagażnikiem. Prawdziwą sensacją było to, że wszystkie te atrybuty łączył w sobie samochód, który na masce woził logo Kia. Więc dzisiaj w karoserii używane przed Państwem Kia Stinger, ale z literkami GT. Jedyna słuszna. GT niektórzy tłumaczą jako Gran Turismo, ale w tym przypadku oznacza to grubego tłuściocha. I nie mówię o kierowcy. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. 2017 rok. Jak Kia pokazała ten samochód, to ludziom opadły kopary, bo marka słynąca z produkcji, umówmy się, jeszcze wówczas takich sobie samochodów można powiedzieć, że budżetowych. Value for money zawsze było dobre, ale jednak sporo plastiku, mało wyrafinowane, mało finezyjne, kiepskie osiągi, samochód dla ludzi. A nagle pokazują Stingera i rzucają rękawice takim samochodom jak Audi A5, a nawet w tym wydaniu bardziej S5, czy BMW serii 4 w wydaniu tym takim bardziej coupé. Jak ono się nazywało? GC, mówiono. Gran Coupé. Gran Coupé. Czwórka Gran Coupé. Nie GT, Gran Coupé. GT to było takie lekko podwyższone. Tak, Takie a to ładniejsze to było Gran Coupé. 370 koni, napęd na 4 koła, super osiągi, większy samochód niż te, o których wspomnieliśmy i to wszystko za 235 tysięcy złotych. Tyle kosztowała w 2017 roku. Przy czym były też wersje tańsze z dwulitrowymi silnikami benzynowymi, a nawet przez pierwsze 2-3 lata oferowano diesla 2.2 CRDI i on mógł mieć napęd albo na tył, albo na 4 koła. Tak czy siak GTK musimy porównać z tymi mocniejszymi BMW czy Audi i gdybyśmy zrobili ich taką specyfikację, wówczas to były o ponad 100 tysięcy złotych tańsze, a znacznie mniejsze, bo wyobraź sobie, że tutaj mamy 10 cm więcej niż ówczesne Audi S5 i 19 cm więcej niż miała BMK 4 Gran Coupé. Było też szerzej. Oczywiście, rozstaw osi ponad 2 metry i 90 cm, więc też zdecydowanie największy. I jedyny parametr, który był większy na niekorzyść Stingera, to był wzrost. Bo był o centymetr do 1,5 wyższy niż A5 czy BMW 4 Gran Coupé. Za projekt samochodu odpowiadał Peter Schreier. Nie wiem, czy kojarzysz człowieka. On między innymi zaprojektował Audi TT. Między innymi zaprojektował Golfa 4, czyli jeżeli chodzi o design, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych Golfów dzisiaj. On też, Peter Schreier, wpadł na pomysł, że stworzy akcent stylistyczny, po którym będzie do dzisiaj można rozpoznać każdą Kiję i jest to tutaj to uwypuklenie i tutaj to i ono znajduje się również tutaj nad szybą i wiesz jak to się nazywa? To się nazywa Tiger Nose, oni tak to mówią, czyli nos tygrysa, tak ma przypominać i nawet jest to w najnowszych egzemplarzach Kii, tych elektrycznych, gdzieś tam ukryte, zakamuflowane, żeby to był taki znak rozpoznawczy. Tu mamy samochód z 2020 roku, czyli tak naprawdę z końcówki produkcji. Auto miało lifting na przełomie roku 2020 i 2021. Wówczas w ramach tego liftingu trochę zmieniły się reflektory, inaczej tutaj wyglądają przede wszystkim LEDy do jazdy dziennej, to są takie 2 zęby. Zmieniły się również tylne lampy, one otrzymały listwę świetlną łączącą prawą i lewą lampę. To natomiast pozostało i to jest taki element, który nie pasuje mi do tego tyłu. Ja rozumiem, że to mogło być przemyślane z myślą o rynku amerykańskim, gdzie są konieczne obrysówki, no ale na rynek europejski śmiało można byłoby tego pozbawić, wyglądałoby to ładniej, ale to taki detal, można się do tego przyzwyczaić. No. Wyobraź sobie, że w 2022 roku samochód cennikowo kosztował około 250 tysięcy złotych. Dzisiaj egzemplarze z tego 2020-2023 roku nadal kosztują ponad 200 tysięcy złotych.
Czyli dobrze Egzemplarze trzymają z cenę. początku produkcji, te z mniejszymi silnikami, 80-90 tysięcy, GT-ki niewiele więcej. Bardzo różnią się ceny egzemplarzy przedliftowych od poliftowych. Na Findcar żadnego Stingera nie ma, bo ludzie dzisiaj trzymają często te samochody, nie chcą ich sprzedawać, bo ani Kia już nie produkuje takiego napędu, ale też coraz trudniej kupić go jest u konkurencji. No V6, 370 koni, napęd na 4 koła stały, a nie udawany. To wszystko sprawia, że ten samochód już nie będzie tak bardzo drożał. Ale na Findcar mamy ponad 20 tysięcy różnych samochodów, wszystkie od dealerów, nowe, używane, jest tam też mnóstwo Kii, być może wpadnie tam też jakiś Stinger, więc sobie sprawdzajcie, gdybyście chcieli porównać na przykład ceny czwórki BMW z tamtego okresu albo Audi A5, S5, to również tam jest sporo takich, więc wchodźcie, strona findcar.pl. Ponad 20 tysięcy różnych samochodów. A wracając do tych wersji poliftowych, dlaczego one są droższe i to wyraźnie droższe? Bo zmieniono nie tylko te lampy, nie tylko przednie reflektory, nie tylko we wnętrzu pojawiły się nowe multimedia i jest zrobione z lepszych materiałów. Istotne jest także to, że wówczas układ wydechowy przekonstruowano i tutaj w wersjach poliftowych, jak w tej, mamy już klapki w wydechu, ma bardziej sportowe brzmienie. To jest jedna rzecz, na którą narzekali ci, którzy kupili przedliftowego Stingera. Ale jest druga rzecz. Auto, jak powiedzieliśmy, ma stały napęd na 4 koła. Dodatkowo w tym napędzie na 4 koła jeszcze jest mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu. Natomiast on w przedliftowych wersjach był skalibrowany w taki sposób, że auto było bardzo podsterowne. Więc po liftingu stwierdzono, że my przykalibrujemy ten napęd na 4 koła i w wersjach poliftowych to auto znacznie lepiej jeździ, bo, i to wytłumaczę później, jak będziemy jeździli i zależnie od trybów jazdy powiemy, jak on działa, bo to jest dosyć complicated. Natomiast no wiadomo, że to, co najbardziej GTK wyróżniało na rynku, to jest to, co mamy tutaj pod maską. Bo to V6 o nietypowej pojemności 3,3 litra, Twin Turbo, 370 koni w wersji przedliftowej, po lifcie ograniczono moc do 366 koni przez to, że trzeba było zainstalować filtr GPF, ale też ponad 500 Nm. I co ty możesz powiedzieć o tym silniku? Taniocha. Co znaczy taniocha? Taniocha. Taniocha Ale taniocha w rozumieniu tanie koreańskie gówno? Nie, ja mówię bardziej w tym jakby Znaczeniu rozumieniu, eksploatacji? eksploatacji, bo tutaj właściciel też wspominał i pokazywał nam faktury za naprawę tego samochodu w ASO. Naprawę? No i jest, Tu nie było żadnych napraw. jest tanio. Ja mówię o zwykłych eksploatacyjnych czyli nie wymianach, naprawa, a czyli serwis. olej, filtry, klocki tarcze, jakieś takie rzeczy. Co do samego silnika też tam nie słyszałem, żeby jakieś były poważne usterki. Jak zrobisz tutaj mapę silnika, plus masz wersję przedliftową bez GPF-a, albo jak w poliftowej usuniesz GPF, zrobisz sportowy katalizator, to jesteś w stanie wyciągnąć 470 koni i to się uznaje, że to jest bezpieczna moc dla tego silnika. Kurde, Natomiast grubo. dwie rzeczy. W egzemplarzach przedliftowych była nawet akcja serwisowa na to, wężyki, przewody doprowadzające olej do turbiny. Było ryzyko pożaru. Więc warto, jak kupujecie taki samochód, sprawdzić, czy przeszedł akcję serwisową wymiany tych wężyków na lepsze. Druga rzecz, przez to, że mamy tutaj wtrysk bezpośredni, GDI, jak widzimy, to warto jest czyścić z nagaru. Ale to nie przy tym przebiegu tego samochodu, bo mamy No tutaj... 60-80 dlatego tysięcy mówię. mówią i właściciel już tutaj to miał, czyli miał Ale to robił oczyszczony. właśnie, w sensie we własnym zakresie żeby to zrobił, tak? Po prostu. Tak. Natomiast no, przy Tak. tym przebiegu to tak średnio bardziej to jest takie 100 parę tysięcy, nie? 120 tysięcy zazwyczaj. Niemniej tak warto się... rzeczywiście Znaczy, do ale tego... to nie tylko tego silnika się tyczy, tylko tych wszystkich z bezpośrednim wtryskiem paliwa. paliwa. Bardzo częsty przypadek, że one się robi się to tak zwane orzeszkowanie. Nie? Skrzynia, 8-biegowy, klasyczny hydrokinetyk, ale olej też wymieniać. Wymieniamy co 60 tysięcy do 80, tak producent podaje. I też oczywiście mówi tutaj o wymianie dynamicznej. Ja jednak jestem zwolennikiem wymiany statycznej i zawsze to robię. Statyczna. Jeżeli byśmy się zdecydowali na taką wymianę, to jest koszt w serwisie. Tak? To jest około 2300 zł. Złotych. Za skrzynię, wymianę skrzyni, Za wymianę oleju w skrzyni biegów. Tak, więc mówię, eksploatacyjnie ten samochód, jak na to, co nam oferuje, czyli osiągi, wymiary i to, co wszystko wspomniałeś wcześniej, to jest naprawdę tanio.
No niedrogo, Nie? na pewno. To, co sobie zrobił właściciel, bo jest pierwszym właścicielem tego samochodu, to kazał polakierować niektóre elementy, które w standardzie były z takiego dymionego chromu zrobione, na przykład to i ta dolna listwa. No nie sprawdziło się to w tym wypadku, ponieważ widać na tym odpryski. Natomiast sam przód samochodu też warto zabezpieczyć folią PPF, bo jak nie jest zabezpieczony, to jednak szybko się piaskuje, te lakiery są dosyć miękkie. On dołożył sobie jeszcze tutaj czerwoną listewkę i zdjął logo Kia, żeby samochód był takim sliperem, takim trochę no-name'em. Ale W to poliftowych to dobrze. egzemplarzach było też to nowe logo Kia, no bo w tych pierwszych to jest Było w ogóle też to te- jajo te takie jajo wyglądające takie jak z lat 80. Jakbyś jeździł Kiją Szumą, rozumiesz, albo Cerato, która była nomen omen z Ceraty zrobiona, stąd nazwa. Wersja GT miała hamulce Brembo i tutaj powtarzał nam się w przypadku wielu użytkowników jeden problem. Bicie. I każdy myślał, że to są pokrzywione tarcze hamulcowe. Ale w standardzie tutaj klocki hamulcowe były montowane takie, że zostawiały przy mocniejszych hamowaniach pozostałości na tarczy i to powodowało to bicie. Więc wielu użytkowników wymieniało sobie oryginalne klocki hamulcowe na jakieś aftermarketowe, ale sprawdzonych firm, na przykład EBC Yellow Staff. Nie? I to rozwiązywało problem. Niemniej też przez to, że auto jest cięższe niż konkurencja, czyli Audi A5 czy na przykład BMW ta 4 GC wspomniana, no to jest cięższe o około 150-200 kg od nich, więc też ma większą masę do wyhamowania. Warto dotrzeć takie tarcze i klocki hamulcowe podobno. Czyli w odpowiednich warunkach zafundować na początku mocniejsze hamowania, sprawić, żeby one łapały temperaturę. Złapały, odprężyły, tak jakby, żeby materiał jakby Tak. odprężył się, Tak. to tak można powiedzieć, temperaturowo, wtedy ma mniejszą zdolność do deformacji. Popracowano tutaj całkiem nieźle nad aerodynamiką. Wyobraź sobie, że tak jak mówiliśmy, że Niemiec, czyli Peter Schreier odpowiadał za stylistykę tego samochodu. Wspólnie z jakimś tam Francuzem, nie pamiętam teraz nazwiska Francuza, ale Francuz kiedyś przyznał, że wiesz na czym się wzorował robiąc linię samochodu? Nie. Butelka Coca-Coli. Jaka jest? Taka jest. I jak sobie spojrzysz na to auto z góry szczególnie, to zobaczysz, że jest szerokie, potem się zwęża i poszerza z tyłu. To ma nawet swoją nazwę i w latach 70. taki styl projektowania samochodów był bardzo popularny na przykład w Stanach Zjednoczonych. I miał swoją nazwę, coś tam właśnie Cola Style Design czy coś takiego. Ale za kwestie związane z technologią odpowiadał inny Niemiec, Albert Biermann, którego Kia podkupiła od BMW M. Biermann przez lata odpowiadał za strojenie zawieszeń układów kierowniczych w BMW M, w tej dywizji dokładnie, czyli wszystkich emek. Trafił do Kii i powiedział, zanim to auto wyjedzie na drogiej, to każdy egzemplarz testowy musi przejechać 10 000 km po Nürburgringu. Tych egzemplarzy testowych było kilka. 10 000 na Nürburgringu, który jak wiesz jest szybkim i wymagającym torem, odpowiada mniej więcej przebiegowi 160 000 kilometrów na zwykłych drogach. Więc tam strojono zawieszenie, tam strojono układ kierowniczy, tam dopracowywano działanie tej skrzyni biegów, całego układu napędowego i jednocześnie dopracowywano aerodynamikę, bo na przykład tutaj mamy prawdziwe wloty powietrza, a tutaj to powietrze uchodzi, a jednocześnie jeszcze tutaj mamy drugi funkcjonalny wlot i wylatuje nam tutaj tymi bocznymi skrzelami. To ma powodować, że powstają jak najmniejsze zawirowania w samym nadkolu, a jednocześnie lepiej jest chłodzona tarcza i sam klocek hamulcowy. Więc smaczków tutaj jak na firmę, która nie ma żadnego doświadczenia w motosporcie, żadnego doświadczenia w WRC, w Formule 1, tylko po prostu, no dobrze, Hyundai ma, tak? A to jest ten sam koncept. Ten sam. Niemniej zadbano faktycznie o to, żeby tutaj się pod tym kątem wszystko zgadzało. Z tyłu też zdjął sobie znaczek Kii z klapy bagażnika i po prostu zrobił takie duże Stinger. I przyznasz, że wygląda to naprawdę fajnie. I Dużo jak lepiej. ktoś się nie zna na samochodach, to może się zastanawiać, what the fuck? Co to za rarytas, co to za Jakiś włoski Maserati trochę, czy coś? Nie? prawdziwe końcówki podwójne wydechu? Zobacz, są tam fejkowe, nie mają normalnie- dziury? Nie. Mają dziury? W sensie nie są fizycznie połączone z całym układem wydechowym, ale widzisz Ale tam są, te tak. rury wydechowe i one też są podwójne, a nie tylko w jednej. No dyfuzor, nie nazwałbym go dyfuzorem, to jest po prostu nakładka taka, ale fakt, że mamy tutaj napęd na 4 koła taki prawilny, niestety ma też swoje
negatywne konsekwencje. Ten mankament to pojemność bagażnika mniejsza niż w A5 czy w 4 Grand Coupe. O, jak nisko się ta klapa otwiera. Właściciel mamy 30, wiesz? O, ale teraz zrobimy tak. Tutaj mamy 408 litrów, więc nie jest to spektakularna pojemność, jak na samochód, który ma 4,80 m długości i ponad 2,90 m rozstawu osi. Ale wygląda i tak ustawnie, przyznasz. Żadnego koła zapasowego, oczywiście tam musiały nam się zmieścić wszystkie napędy, ten układ wydechowy, który ma Czego nie ma? dwa duże tłumiki. O ja jednak weszło. Ale numer, no to jest czat. No i teraz tak. Przez nadkola mamy tutaj dosyć wąsko, no i to już nam nie wejdzie. To nie wejdzie. Chociaż nie. Nie. To Nie co? wejdzie i nie ma co na siłę, ale poczekaj, no zara, bo może tak wejdzie, no mordo kochana, no prawie, No. prawie jakby my to miejscem zastąpili. No i właśnie to jest problem tych 408 litrów. Dużych walizek tutaj nie wepchniemy, kiedy nie mamy zamontowaną półeczkę. Łatwiej będzie to wypełnić po prostu kabinówkami tradycyjnymi albo miękkimi torbami. Ale jak sobie to, no wyjmuj. Ale tam jeszcze, tam. Wyjmuj. No, dobre. To sytuacja... Co? Nie aj mi tu. Chyba nie. Nie aj mi tu. Chyba nie. Ile kosztuje w serwisie tylna szyba do Stingera? Z dwójkę? Ty, co? Dwójkę? Dwójka to zaraz ja zrobię, jak się nie zamknie. No. Właśnie. Nie dopchniesz. Mocno opadająca ta tylna szyba. 408 litrów. No i niestety mamy problem z zagospodarowaniem dobrze tej przestrzeni całej. Tak, tak. Jeszcze jedna próba, uwaga na głowę. Nie? Nie przekłamuj wyników. Już. Co to jest? Kręty. O, Chyba się wzięło i łamało, wiesz? I zobacz jaki specjalny. Ktoś się z tym musiał Jak- szarpać. Kurna stary. Ty, no to wychodzi na to, że jednak Gruby wiór, ceny powiem ci. części do przeglądów są tanie, ale Tanie, półka tak, kosztuje... Ale mógł to do fachowca jakiego, nie? Diaksa nie ma w domu, myślisz? No dobrze, poczekaj teraz. Czekam, cierpliwie. A, w dół najpierw. Aha, Oj, jak? to żeś tak siedział. Oj, ło! Nie Zero miejsca na stopy. Nie przytrzasnąłem ci tam. Zero miejsca na stopy. Dobrze, podjadę trochę. Ale dobra, no na kolana jest znośnie. Powiedzmy, że u mnie też. Znośnie. Nie jest to król przestronności. Znam samochody, które na 4,83 m zapewniają nieco więcej miejsca z tyłu, ale jak rodzice mają 1,70 m, 1,80 m, dzieci są w wieku 10, 11, 12 lat, to można uznać tę kabinę za naprawdę wygodną. Plus jest taki, że nie mamy tutaj szklanego dachu, bo on bardzo ograniczał miejsce nad głową. Ja tutaj już lekko dotykam głową sufitu i z moim wzrostem nie wyobrażam sobie jakiejś długiej podróży. No powiedzmy te 100 km ujadę, ale już nawet nad polskie morze, jakbym miał siedzieć tutaj, to bym się zwyczajnie umęczył. Nie byłoby Ja bym mi cię to zbyt zmiękczył. komfortowo. Siedzenia tutaj tylne dzielone w proporcji 40-60, więc jak chcemy przewieźć dłuższe przedmioty, to nie mamy takiej opcji. Nie pojedziesz sobie na nartki w 4 osoby i nie przewieziesz Trzeba tych nart tutaj, bo wyjść nie ma metodą- nawet rękawa. Czyli trzeba wyjść metodą właściciela pojazdu, trzeba wziąć taki rozwiar, takie sobie dziury wywiercić w tym. Bardzo ładnie dostępne zapięcia Isofix i na zawiasikach, więc nic nam się nie zgubi. Łatwo wpiąć tutaj fotel. Tunel środkowy dosyć wąski, ale też wysoki, więc trzecia osoba jak tutaj jedzie, a właściciel ma 3 dzieci i podobno normalnie tutaj podróżują na tej tylnej kanapie, no ale to trzecie dziecko musi mieć nóżki po bokach tego tunelu środkowego. Prawdziwa skóra w GT-ku. Polisz, bo tak na sam węch to nie sprawdzisz. Perforowana, te fotele z tyłu są podgrzewane, przednie są i podgrzewane i wentylowane. To, co zmieniło się w wersji poliftingowej, to trochę lepsze materiały wykończeniowe i na przykład pojawiły się przeszycia w boczkach drzwi i z przodu i z tyłu i naprawdę pod względem jakości wykonania to przyznasz, mój drogi, że nie ma się czego czepiać, bo tu jest miękko na tym podszybie. Bardzo ładne te wstaweczki z szczotkowanego aluminium, choć podejrzewam, że to jest tak naprawdę plastik udający aluminium, ale już na przykład maskownice głośnika są z prawdziwej stali zrobione. Harmana Kardona system tutaj jest seryjny. Co więcej, ten Harman Kardon nie ma jak widziałeś żadnej tuby basowej tam, tylko są głośniki niskotonowe w podłodze umieszczone
pod przednimi fotelami, czyli i pasażera, i kierowcy, i one dają Ci taki bas z głębi. Tak jakby Ci kiszki marsza grały. Trochę tak, po grochówce. To jest taki, wiesz, soczysty bas. Tak A można mógłbyś czuł powiedzieć. spod pośladku bąka. Natomiast ten otwór drzwiowy jest taki uciążliwy dla wysokiej Nie, ty po osoby. prostu jesteś za duży. Natomiast jeżeli chodzi też, wiesz, samochód ma 80 000 kilometrów przebiegu i zobacz, jak nadal dobrze wygląda skóra na fotelach. Nie było tutaj ze skórą nic robione. Ona nie jest od nowości pielęgnowana, nie był samochód na żadnym detailingu, żadnych przetarć, żadnych jakichś poważnych spękań, delikatnie tutaj zmarszczona. No ale kto skóry nie marszczył, niech pierwszy rzuci kamieniem. To jest taki najbardziej rzucający się w oczy plastikowy element. Szkoda, że tej wykładzinki tutaj nie pociągnięto dali, nie? wyżej, No to bo już mielibyśmy komplecik, tak to jeżeli chodzi o materiały. No zobacz nawet na te boczne drzwi. Patrzysz na te wszędzie ładnie, przeszycia ładnie i nagle jest tutaj takie, nie? przeszycia, to znowu miękkie i fajne. To wszystko jest estetyczne, ładne i zobacz, 80 000 kilometrów i tutaj nie ma grama zużycia tego materiału. Płytkie te kieszenie w drzwiach, tutaj, tu wejdzie nam buteleczka, ale taka z półlitrową wodą, może 0,7 wejdzie, wody oczywiście. No i wersja GT była kompletnie wyposażona, ale o tym wyposażeniu powiemy już może jadąc. Przyzwoicie ten samochód wygląda, co? Wiesz co, no mówię, gdybyś tu zakrył emblemat, to ja bym nie powiedział, że ja jadę kiją, wiesz? Miałem doświadczenie Wersja jakby, nie? po lifcie, oprócz lepszego wykończenia, tych rozumiesz, tutaj przeszyć w drzwiach, ma jeszcze nowe multimedia, Apple CarPlay, Android No, jak Auto widać, po no. przewodzie, ale można sobie zrobić tanim kosztem bezprzewodowe. I to nie jest dużym problemem. Oprócz tego jeszcze pojawiło się oświetlenie ambiente, ale też stylistyka fajna, taka trochę sportowa. Pozostało dużo klasycznych przycisków i dla mnie się to na przykład bardzo podoba, bo te przyciski są, panie, takie ładne. Ładne, na One takim są, jak to się aluminium. mówi, galwanizowane, tak to Tak. się mówi na takie przyciski. Wygląda to fajnie. Panel klimatyzacji bardzo ładny, bardzo estetyczny. Tu No, wszystko, zobacz, materiałem ładnie te skórką, trzy okrągłe, dokładnie, trzy takie okrągłe, turbinowe Trochę mi tu otwory Mercedesem wentylacyjne. podjeżdża, nie? Tak. To Jeżeli i ten chodzi- boczek, tak jak Ci wspomniałem, trochę mi Mercedesem tutaj. Tak, zdecydowanie. Ten ekran jest oczywiście dotykowy, więc można to sobie obsługiwać tutaj z poziomu ekranu. No i mamy też tryby jazdy. O, tutaj, tym pokrętłem się zmienia tryby jazdy i tych trybów jest kilka i za chwilę, jak już przejedziemy po drodze z nierównościami, Coś to Ci chciałem do nich powiedzieć. nawiążę. Bo to Jak jest... zmieniłeś tutaj tryb jazdy na sport, to wiesz, co mi fotel zrobił? Co? Tak mnie Boczki napompował. przytulił bardziej. Zawieszenie, jakie tutaj mamy, to ACS i to było w wersji GT standardem, czyli elektronicznie sterowane. Zależnie od trybu, w jakim jedziesz i zależnie od nawierzchni, po jakiej jedziesz, to ono sobie dobiera swoje parametry. Sztywnawo. Nawet jest w tym trybie Sztywnawo, Eco, w jakim sztywnawo. teraz jedziemy, jest dosyć sztywnawo Ale i to bierz czujesz. też pod uwagę, że mamy opony o niskim profilu. Tak, ale Nie, to, no właśnie. tak, to są 19, niektórzy sobie aftermarketowe 20 zakładali, ale i tak on ładnie pracuje. Ja tu ładnie. 5 dych jadę. No ładnie pracuje, nie? Zobacz, fajnie Bardzo wybiera ładnie. te nierówności, bardzo ładnie. I zauważ, że wnętrze nie hałasuje. Gorzej bywało w wersjach ze szklanym dachem. On bardzo potrafił hałasować, Słyszałem, że dużo właścicieli, którzy mają, skarżyli się na ten dach. więc jak możecie, to szukajcie sobie egzemplarza bez szklanego dachu. Po pierwsze, bardzo ograniczał miejsce nad głową, po drugie, hałasował. I trzeba było albo 2 razy do roku najlepiej go odpowiednio nasmarować, na przykład silikonem, a nawet pojawiły się takie zestawy naprawcze ze specjalnymi podkładkami, które miały spowodować, że on będzie hałasował nieco mniej, dokładnie. Niemniej nie było to, nie jest to dodatek, który jest w tym modelu pożądany. A teraz, wracając do tego, no zobacz, tam jak zaczynam to zmieniać, to masz tryb Smart, widzisz? Jest tryb Eco, jest tryb Comfort, jest tryb Sport, ale jest też tryb Sport Plus. I oprócz tego, że te tryby pompują Ci fotel, boczek, mają oczywiście wpływ na działanie przepustnicy, na działanie skrzyni biegów, na sztywność zawieszenia i działanie układu kierowniczego, to mają też wpływ na to, jak działa tutaj napęd na 4 koła. I tak jak powiedzieliśmy w pierwszych przedliftowych egzemplarzach, nawet w trybach sportowych ten samochód był mocno podsterowny, więc przekalibrowano cały układ sterujący tym napędem na 4 koła. Jak jedziesz w Smarcie, to działa Ci napęd na 4 koła, ale sam decyduje, ile daje na przód, ile daje na tył.
Jak jedziesz w trybie Eco, to w zasadzie masz tylno-napędowego Stingera. Tylko do 20% przerzuci Ci na przednią oś w razie konieczności. Jak jedziesz w trybie Comfort, to masz 60% z tyłu, 40% na przodzie. A jak jedziesz w trybie Sport albo Sport Plus, to masz 80% z tyłu mocy i momentu, 20% na przodzie domyślnie. Oczywiście, gdyby coś się działo niepokojącego, to on sobie przekaże odpowiednią moc. I to spowodowało, że to auto, i nagrywaliśmy taki Stingera, jak był nowy, w karoserii nowe kilka lat temu, że naprawdę potrafi nieźle zasuwać bokami, ale przy tym jest fajnie kontrolowalny. Masz tutaj też szperę i masz torque vectoring, który przyhamowuje Ci koło odpowiednio, jedno z tylnych, w momencie jak wchodzisz na przykład w zakręt i żeby Ci trochę zacieśnić ten zakręt. Więc no naprawdę w tej kategorii cenowej taki skomplikowany i jednocześnie prawdziwy układ napędu na 4 koła to jest dzisiaj rzadkość. No. Fajnie, że zachowano takiego sportowego sznytu trochę w tym aucie. Podoba mi się to, że nie mamy całkowicie cyfrowych zegarów, tylko one mają analogowy obrotomierz, analogowy prędkościomierz. Ta spłaszczona od dołu kierownica też ma fajny wieniec, nie? Taki Tak, dosyć... ma kilka grubości, tak jakby tutaj masz te takie sportowe trzymanie z tym zgrubieniem tutaj. Jest też miękka, to jest to, co często się już powtarza w ostatnich naszych testach, że ta skóra nie jest twarda i ta kierownica nie jest twarda, tylko jest taka fajna, mięciutka, nie? No, coś tam trzasnęło. To pierdołki. Pierdoły. Pamiętajmy, żeby te wszystkie plusy nie przysłoniły na minusy, tak? Jak to było? Czujesz ten bas, jak gra od dołu? Ciśnij go, Piotrek, ciśnij go! Nawet nieźle gada, nie? Kurde, fajnie to idzie. No zobacz, jak to przyspiesza. Fajnie to idzie. Dobra, basta. Dobra, nie podniecuj Basta. się. Dopóki jechaliśmy po asfalcie, to było tak w okolicach 66 decybeli. Tutaj to jest już 68-69 na tej betonowej nawierzchni. Więc ciutkę ponad standard, tak bym powiedział. No, delikatnie. Co? Delikatnie. 1 do 2 decybeli ponad to, co potrafią współczesne samochody. Ale wiesz, skąd ten dźwięk idzie? Wiesz, skąd ja go słyszę? Z kół. Boże, myślałem, że mnie tak w brzuchu burczy. Nie, i to też nie jest ten bas spod fotela. Z Tak, kół. bo- I to słuchaj, ewidentnie, że to idą... Bo to nie jest silnik, to nie jest układ wydechowy i to nie są zdecydowanie szumy tutaj wokół całego nadwozia, tylko też nie też jest to mam silny. wrażenie, też nie jest to silny, zdecydowanie. Wierz mi, że silnego byśmy poczuli nie tylko uszami, jakby to był akurat silny. Natomiast to, co będzie bolało, szczególnie podczas szybszej, bardziej dynamicznej jazdy, to paliwo. Bo teraz jedziemy 120, stabilnie, idealne warunki, 8,2 litra. Jak jeździsz już te 140 na godzinę, to już jest dycha. A jak jeździsz po mieście i są korki, to nawet 15. I jak jedziesz dynamiczniej w trasie, to też tutaj niestety będą dwucyfrowe wyniki. I to jest największa wada Stingera. Jakbym miał wymienić jedną jego wadę, taką największą, to jednak konkurenci będą o kilka litrów bardziej ekonomiczni. Nawet jeżeli będzie to znaczek S5, nawet jeżeli to będzie BMK z rzędową szóstką. To No, ona będzie... tak, bo nie mamy No. V6 benzynowej tam. Tylko rzędową szóstkę Tylko i rzędową będzie szóstkę, bardziej ekonomiczna. będzie mniej. I to nie pół litra, nie litr. Nie, no, to będą 3 będzie nawet. dosyć duża różnica. Może nie przy 120, no przy 120 to będzie 1,5 litra. Ale to, co zaoszczędzasz na serwisie, wydasz na paliwo. Drugie w sumie takie auto tak. dzisiaj mamy. Uważaj, Czekaj. wyrywa go. Dobra. Gotowe? No, tak. Widzisz? Już. No co ty Nie robisz? chcę sprawdzić, bo ale No. dlaczego on się tak mało wkręca? Bo tyle mu wystarczy. No już. No już, pół sekundy gorzej niż fabryka podaje, czyli 5,41. Ale jest nas 3 i mamy Pół zbiornika. pół zbiornika paliwa. 5,41. Dobra, to jest pierwszy pomiar, wiesz, temperatury, opony i tak dalej. Myślę, że to spokojnie. Duża średnica skrętu. To jest kolejny jego... Dobra, nie będę już próbował. Nie. No, nie jest zbyt zwrotny. Nie jest zbyt zwrotny, to prawda. Myślałem, że się zmieszczę, ale nie, niestety. Wiesz co, myślę, że te pół sekundy to jest do urwania.
A poczekaj, jeszcze sprawdzimy sobie jedną rzecz, bo nie wiem, czy wiesz, ale tutaj mamy w ustawieniach pojazdu dźwięk silnika i teraz zrobimy sobie wzmocniony. Zobaczymy, jak będzie to brzmiało. Nawet ładnie. Lepiej, nie? No, Już. 5,72. Czyli gorzej. No ale 5,5 sekundy robi, to uważam, że to jest dobry czas. Samochód jest ciężki. Myślę, że BMK czy właśnie S5 zrobiłyby to sprawniej i szybciej, ale to ze względu na to, że są 200 kg lżejsze. Nie bierzesz tego? Co? Czy mierzysz coś jeszcze? Mierzę z 80-120. Uwaga. Ile? 3,36, 80, 120. 3,30, niespełna 3,5 sekundy. Ty, dobrze to robi, ten działa, nie? 3,5 sekundy, niespełna. I to o to chodzi. 0-100 rzadko robisz takim samochodem, ale przyjdzie Ci kogoś wyprzedzić, Tak. na przykład w trasie, tak? I wtedy masz tutaj te 370 koni, ponad 500 N, pyk i zrobione. Szkoda, że Kia pogrzebała ten projekt. Wiem. Ma być EV8, które będzie samochodem takim, wiesz, podobno, mówię, że podobno, bo krążą takie plotki, ma być samochodem lekko sportowym Kii, nie SUV-em, ale też ma być autem elektrycznym. A tu, kurczę, masz w tym samochodzie emocje. Po zdjęciu tych znaczków wszystkich, to uważam, że on całkiem fajnie wygląda. W ogóle jak taki trochę, ma się sleeper, taki nie wiesz co do końca, co to jest za właśnie. samochód, jak się nie znasz na motoryzacji. Naprawdę dobrze jeździł. Uważam, że świetnie zrobiło Kii zatrudnienie Birmana w charakterze człowieka, który stroi te auta, odpowiada za to, jak one się prowadzą. Fajnie brzmi ten silnik. Nie jest tak do końca czuć tych 370 koni. Myślałem, że takie oczekiwania są, że ależ to będzie, to już nie. Będzie rwało. Czuć już tutaj masę tego auta. On nie jest tak zwinny, nie jest tak lekki w prowadzeniu jak BMW czy Audi z silnikami o porównywalnej mocy. Nie, tam zdecydowanie czuć, że to są takie auta skalibrowane pod kątem dawania frajdy z jazdy. Ale z drugiej strony tu masz samochód cięższy, ale też dłuższy, poważniejszy, takie bardziej powiedziałbym Gran Turismo. Czyli fajny samochód do szybszej jazdy. Mankamentem na pewno jest mniej praktyczny bagażnik, stosunkowo niewielka ilość miejsca na tylnej kanapie, jeżeli weźmiemy pod uwagę warunki i gabaryty samochodu, no i jednak bardzo wysokie spalanie. Ale jednak jest to uczciwa cena, jaką musisz zapłacić za to, że jeździsz bądź co bądź, ale wyjątkowym samochodem. Takim, jakiego u konkurencji już nie uświadczysz. Wymień mi jedną markę popularną, która jeszcze przed chwilą nawet, albo w ciągu ostatnich 10 lat miała 6-cylindrowy motor w ofercie. Arteon, Passat od dawna nie mają. Nie, no to masz 2-litrową benzynę. W Oplu OPC dawno temu się skończyło. Też się zamknęli. Ford nie ma takiego samochodu. Nie ma. Pozostaje Ci porównywanie tego auta z klasą premium, czyli Audi, BMW, ewentualnie jakiś 6-cylindrowy Mercedes. I ten samochód dlatego jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Moim zdaniem świetnie wygląda, może niekoniecznie w czarnym lakierze, który jest cholernie trudny w utrzymaniu. Chociaż uważam, że konfiguracja tego wozu jest naprawdę ładna, czyli ten czarny kolor z tym takim bordowym wnętrzem. takim ciemnym wnętrzem, czerwone zaciski, naprawdę ładnie wygląda i ten polerowany rand na felgach aluminium bardzo ładnie wygląda. Tak czy siak cieszy to auto, nie? Podoba mi się. I ja bym się chyba nie wstydził, gdyby stał u mnie na podjeździe. Ja nie, i nawet nie wstydziłbym się tego znaczka Kia w przypadku tego auta, też. tylko ważne, żeby to była wersja po liftingu, ponieważ ten znaczek Kia wtedy jest ten ładniejszy, Ten ładniejszy, a nie ten. a nie to jajo z lat 80.